Siemano. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego kanału jarajto.pl, w którym będziemy odczarowywać dzisiaj tematykę konopi CBD. Porozmawiamy sobie dokładnie, jaki susz konopny powinniście kupić, jaka jest różnica między suszem, który ma 5% CBD i kosztuje 20 zł, i jaka jest różnica między suszem, który ma 30% CBD i kosztuje tyle samo. Zaczynajmy. Wiecie, co możecie dostać w różnych przedziałach cenowych, kupując susz konopny? Bo sprawa niestety nie jest tak oczywista, jak się wydaje, i niestety nie zawsze dostaniecie susz dobrej jakości, mimo że jest to rynek w pełni legalny, mimo że produkty są legalne, to w dalszym ciągu nie są tak sprawdzane, jak powinny być sprawdzane. Powiedz, Łukasz, może z jakimi produktami możemy spotkać się na rynku? Możesz na przykład zacząć od tego Cherry Haze'a, którego tutaj mamy. Tak, to jest nasza próbka, którą zakupiliśmy na targach konopnych w Krakowie. Bardzo zaintrygowani byliśmy tą próbką, ponieważ bardzo ładnie pachniała, też bardzo ładnie wyglądała. Ale kiedy usiedliśmy się sobie w ogródku piwnym i przystąpiliśmy do waporyzacji, ja się dziwnie czułem, co najmniej po dokonaniu waporyzacji tym suszem. Miałem trochę nudności i później, jak za dużo już, za długo sesja trwała, trochę głowa mnie bolała. Tak, to właśnie co jest bardzo ciekawego w tym suszu, to że on jest w dalszym ciągu, mimo że był kupiony prawie pół roku temu, on jest w dalszym ciągu bardzo mocno zbity i bardzo wilgotny. Tutaj woreczek strunowy nie jest jakoś super szczelny, także tym bardziej daje to do myślenia. Natomiast sama taka pierwsza interakcja z tym suszem, to po prostu muszę go mieć. Dlaczego? Powąchałem go i usłyszałem, że to jest Cherry Haze. Cherry Haze. Powąchałem go i kurczę, pachnie intensywnie wiśnią. Mówię, no fantastyczny zapach, normalnie czerwony tymbark. No, dokładnie, tak jak smakuje, jak ten, pachnie jak ten wiśniowy tymbark, jak u babci. Także pachniał fantastycznie, ale jak już go do tego waporyzatora nabiliśmy, zaczęliśmy inhalację, to szybko się okazało, że no susz jest po prostu do kitu. Zapłaciłem za niego prawie 50 zł za gram. Za grama, nie? To za grama chyba cena, no. I no mocno się zawiodłem, bo struktura no nie była jakoś super fantastyczna. On od początku był taki miękki, taki nie był takim suszem, tylko był taki miękki, czyli już oboje, mając jakieś pojęcie, zauważyliśmy, że on albo jest czymś był syntetyzowany, czymś zroszony, na pewno czymś był podkręcony, pewnie to był aromat, że on taką miał strukturę miękką, nie? No było czuć, że jest po prostu bardzo wilgotny i to na pewno nie była wina tego, że on nie był dobrze wysuszony. No było czuć po prostu, że on był w jakiś sposób jeszcze tam urozmaicony jakimś dodatkowym aromatem, prawdopodobnie po prostu jakimś wiśniowym aromatem spożywczym, żeby ładnie pachniał. I szybko się to okazało, bo w czasie waporyzacji nie dość, że nie było żadnej pary ani na waporyzatorze Łukasza, ani na moim, kompletne zero. To mało nawet tego. Przy ponad 200 stopniach, nie? Przy ponad 200 stopniach to tam ponad 200, to ja tam nawet na maksa go cisnąłem, to tam ledwo co leciało. Poza tym sam smak był bardzo taki harszy, było czuć bardzo mocno w gardle ten właśnie aromat wiśniowy, a smak suszu był w ogóle niewyczuwalny. Jakieś po prostu siano właśnie. Sianowaty, jak się mówi. No taki nie miał nic wspólnego na pewno z konopią, poza wyglądem. No nawet szczerze mówiąc, podczas waporyzacji lekko było czuć ten skropiony aromat, ale konopi absolutnie w ogóle. Czyli nasuwa nam się najprostsze pytanie, jak rozpoznać susz CBD, albo czym się kierować przy zakupie, bo wiadomo, jak wszyscy kupujemy teraz w internecie i rzadko kiedy zdarza nam się kupić w realu taki susz. Jak go rozpoznać, jak go mniej więcej, jakimi kategoriami się kierować, żeby taki susz kupić dobrze i być z niego zadowolonym, przede wszystkim z działania. Łukasz, czy wiesz jeszcze, jakie kwiaty konopne
możemy kupić na naszym rynku. Mam na myśli tutaj nie oczywiście odmiany tych kwiatów, ani rodzaje, tylko mam na myśli to, w jaki sposób potocznie są chrzczone te kwiaty. Co z nimi się dzieje, zanim one trafią do sprzedaży. Chrzczone, naprawdę jeszcze jest chrzczony. Oczywiście. Jeszcze nawet susz CBD, który jest legalny, może być chrzczony tak jak u typowego dealera, czyli posypywany solą na przykład, żeby był cięższy. Brak regulacji. No to może powiedz nam, co jeszcze dzieje się z takim materiałem, jakie praktyki stosują te przeróżne firmy wprowadzające te susze do obrotu. Może nawet nie firmy, które wprowadzają susz do obrotu, ale firmy, które produkują ten susz. Producenci. Dokładnie. Oprócz tego, że przyspieszają znacznie wzrost pestycydami i innymi różnymi rzeczami, a jak wiemy, roślinne konopie są bardzo odporne na pestycydy i działanie różnych grzybów, pleśni i owadów, ale i tak są spryskiwane, żeby więcej tego było i to było, Żeby było łatwiej. żeby było łatwiej i szybciej uprawiać tą konopię, zwłaszcza na CBD, no bo popyt teraz aktualnie na rynku mamy duży. Ale jest też aromatyzacja, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, analizując ten susz wiśniowy, ale też mówiłeś, że jest to ekstraktowane terpenami, nie terpenami. To tylko... znaczy tak, zdarza się jeszcze coś takiego, że z konopi jest ekstraktowane rozpuszczalnikiem profile terpenowe, terpeny, są ekstraktowane kanabinoidy, w tym CBD i potem takie jakieś niskiej jakości kwiatki, które kosztują średnio jakieś tam 10 czy 15 groszy za gram, są potem ładnie zraszane takimi wyekstraktowanymi terpenami czy też CBD. Zdarza się nawet, że są sypane kryształami CBD niskiej jakości, które mają jakąś wątpliwą czystość. Mielony kryształ po prostu jest posypywane, to mieszane wszystko razem, żeby Tak. podnieść jak najbardziej poziom CBD. Dokładnie, dokładnie. Taką jeszcze powszechną praktyką jest zamienianie stosunku CBD do THC. Czyli po prostu zamieniamy procent THC na CBD i w ten sposób uzyskujemy kwiat o całkiem innym profilu terpenowym, o wysokiej zawartości CBD, przy czym niskiej zawartości THC. Natomiast czy to jest dobre? No nie, to jest strasznie złe z tego względu, że otrzymujemy kwiat, który ma całkiem inny profil terpenowy, aniż ten, który był przed po prostu przemianą tego. A jak dobrze wiemy, profil terpenowy, zawartość tych terpenów identyfikuje to, czy kwiat jest dobrej, czy złej jakości. Także czy to jest dobre zachowanie? Absolutnie nie. Dlaczego tak jest robione? Dlatego, że często są uprawiane kwiaty, które nie są wpisane na listę certyfikowanych odmian. Zdarza się, że to nie jest Cannabis sativa L, dlatego te proporcje są zamieniane i potem jest wprowadzane do obrotu jako legalne zioło CBD, czy też ten susz konopny CBD. Także takie między innymi zagrania stosuje rynek europejski, nawet nie tylko europejski, amerykański też. Tam chyba myślę, że nawet więcej się o tym mówi, więcej się tam dzieje. Bardziej się tym interesują na razie aktualnie w Polsce. Regulacje dopiero zaczną się, kiedy komuś coś się stanie z przedawkowaniem. W Stanach już się stało. Już mieliśmy to YOLO CBD Oil. YOLO się nazywał, i jak się okazało, taka krótka historia, to było coś takiego, że to był 100% real CBD oil, tam super ekstra cena była na ten olej, natomiast bodajże 52 osoby trafiły do szpitala z palpitacją i nawet z halucynacjami i okazało się po analizie tego oleju, że to nie było CBD, tylko syntetyczny kanabinoid, który jest podobny do THC, ale wykazuje działanie takie jak CBD i nazywa się 4-CCB. Czyli można powiedzieć coś jak dopalacz. Oho, czyli już mamy na rynku konopnym Syntetyczny kanabinoid, dopalacze. to oczywiście dopalacz. Także nawet takie sytuacje mają miejsce. Teraz już widziałem, że na rynku, dostałem ostatnią ofertę, na rynku się pojawiła taka rzecz jak mieszanka ziołowa CBD. I
Nie są to kwiaty konopi, nie są to liście konopne, co jest jasno opisane. Jest to opisane jako aromatyczna mieszanka ziołowa zawierająca CBD. Czyli znowu coś syntetycznego, bo nie jest to ani konopia i jest jedynie wymieszane z CBD. Albo nasączone po prostu CBD, albo tak jak wcześniej mówiłem, pryskane tymi terpenami i CBD. Jaki jest sens kupować coś takiego? Przecież no sama konopia CBD, no 25 zł, czy to jest dużo, żeby kupić sobie zamiast czegoś takiego, kupić sobie jakieś aromatyczne mieszanki ziołowe? Po co to? Po co to komu? Marihuanę? Po co to? A po co to A komu? po co to komu? Po co to komu? Już mamy teraz, już z konopią CBD już mamy, a po co to komu? No. No. Siemano ziomeczki, zapraszamy Was do drugiej części naszych filmików edukacyjnych. Dodatkowo do tych filmików edukacyjnych będziemy dorzucać mały kącik produktowy, w którym będziemy pokazywać po około 2 produkty na odcinek, które myślę, że mogą Wam się przydać, albo po prostu będzie ich fajnie używać w terapii konopnej. Pierwszym z tych produktów, który Wam zaprezentuję, będzie seria bongosów Playbong. Bonga są bardzo fajne z tego względu, że przede wszystkim są tanie i mają dużo filtracji. Dużo fajnie działających filtracji. Bongo, które tutaj trzymam, to jest bongo Black Buttons marki Playbong. Co jest w tym bongosie fajne, to że jego filtracja to jest masa małych przycisków, które posiadają nacięcia, przez które właśnie będzie przelatywać woda. Drugą z filtracji jest filtracja Dome, tak zwana, tylko że ta filtracja działa bardziej na zasadzie water splashera, czyli tego, co będzie Wam po prostu blokować nadmiar wody, żeby woda nie podmywała Wam lodu, który zresztą możecie wrzucić zaraz nad tą filtrację. Sam cybuszek jest przeźroczysty, co myślę, że jest takim mniejszym minusem, bo nie fajnie to współgra z całym czarnym bongiem. Natomiast w bazie jeszcze, w dzbanie tego bonga macie wypustki, które są przeźroczyste, które nie są czarne, a przez które po prostu będziecie widzieć, jak napływa wam dymek i jak po prostu bąbelkuje woda. Samo bonio nie jest też jakoś super mocno czarne, jest lekko przeźroczyste, także macie mimo wszystko kontrolę nad tym, co będzie się działo w tym bongu. Poza tym nie macie też sprzęgła, także zadbał o to producent i dodał Wam do bongosa przejściówkę z cybuszkiem, który będziecie wyciągać. Jest to nieco, można powiedzieć, w tym przypadku mniej poręczne z tego względu, że sam cybuch nie ma rączki, nie ma żadnego uchwytu, także musicie chwycić cały cybuch. Pamiętajcie po prostu, żeby mocno przekręcić, może nie mocno, żeby też nie złamać, ale żeby przekręcić samą przejściówkę, a żeby cybuch był luźny, żeby po prostu nie wyjąć cybucha razem z przejściówką. Tym samym oczywiście nie zbić przejściówki. Drugim z produktów, który Wam zaprezentuję, będzie dosłowna nowość w naszym sklepie. To są szklane tacki, bardzo fajne, z tego względu, że często spotykacie tacki drewniane, bambusowe, metalowe. My wprowadziliśmy do asortymentu szklane tacki. Tacki są bardzo fajne, są małe, są mega fajnie wykonane. Poza tym w bardzo fajnych wzorach, między innymi T równa się HC kwadrat z Albertem Einsteinem w takiej, można powiedzieć, wersji Galaxy. Pokażę może Wam tą całą tackę, jak fajnie wygląda. Tak wygląda cała tacuszka. Bardzo, bardzo fajna. Drugi wzór tej tacki, póki co mamy 2 tacki, niestety tylko 2 były dostępne, aczkolwiek mamy też drugi wzór tej tacki. Drugi wzór tej tacki to jest Wheat Galaxy. Kolorystyka też myślę, że bardzo fajna. Sama tacka jest po prostu super, jest mała, jest poręczna, zmieści się Wam w dłoni, co jest właśnie bardzo, bardzo fajne względem tej tacki. I jeśli chodzi o te tacki, na naszym sklepie znajdziecie bardzo fajne zestawy z tymi tackami.
I do tego zestawu dokładamy karty grindery. Takie fajne karty grinderki do mielenia troszkę bardziej suchego materiału. To jest coś takiego, taka tarka. Je mamy też w paru różnych takich wariantach graficznych. Myślę, że też bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi w ogóle o kompaktowość i że tak powiem ogarnięcie w przygotowaniu materiału. I do tego zestawu jeszcze mamy fajne kliperki Retrowave. One są w 4 wariantach graficznych i po prostu bardzo fajnie współgrają z tą kolorystyką tych tacek szklanych. Także myślę, że jeśli potrzebujecie jakiegoś kompaktowego zestawu do kręcenia, to skupcie się na tych tackach.